Witajcie w Pizie, mieście w Toskanii nad rzeką Arno, niedaleko wybrzeża Morza Liguryjskiego. Większość świata kojarzy Pizę z jednym obrazem, słynną wieżą, która od wieków uparcie wymyka się pionowi. Ale Piza to znacznie więcej niż krzywa wieża. W średniowieczu była jedną z wielkich potęg morskich Italii. Choć dziś nie leży bezpośrednio nad morzem, przez wieki korzystała z bliskości wybrzeża i rzeki Arno, która łączyła miasto z portami, handlem i całym światem śródziemnomorskim. Ale pierwszy spacer zaczynamy tam, gdzie po prostu trzeba zacząć, na Placu Cudów, czyli Piazza dei Miracoli. To tutaj stoją katedra, baptysterium, Camposanto i słynna dzwonnica. Ale Piza nie kończy się na Placu Cudów. W kolejnym spacerze pójdziemy dalej w miasto, nad Arno, na place, w ulice i do mniej oczywistych historii. Ten film jest gotową trasą spacerową, a mapę jak zawsze znajdziecie na naszej stronie, do której link jest również pod filmem. Możecie iść z nami krok po kroku, punkt po punkcie, własnym tempem. Zapraszamy do Pizy. Zacznijmy więc tam, gdzie w Pizie zaczyna się niemal każda opowieść, na Placu Cudów. To jedno z tych miejsc, które istnieją w naszej wyobraźni jeszcze zanim naprawdę je zobaczymy. Biała katedra, monumentalne baptysterium, długi mur Camposanto i dzwonnica, której przechylenie stało się jednym z najsłynniejszych obrazów Italii. Ale kiedy staje się tu naprawdę, szybko widać, że nie chodzi tylko o krzywą wieżę. Cały plac jest pokazem dawnej ambicji Pizy, miasta, które w średniowieczu chciało opowiedzieć o swojej potędze nie słowami, lecz marmurem, skalą i doskonałością formy. Dziś mówimy Piazza dei Miracoli, czyli Plac Cudów, ale ta nazwa nie jest średniowieczna. Nadał ją temu miejscu dopiero około 100 lat temu włoski poeta Gabriele D'Annunzio, zachwycony niezwykłym pięknem tutejszych monumentów. Wcześniej był to po prostu Piazza del Duomo, czyli plac katedralny. To jeden z najsłynniejszych placów na świecie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu średniowiecznych miast, Plac katedralny Pizy nie powstał w samym centrum, lecz poza ówczesnymi murami miejskimi. Dzięki temu można było zaplanować go z większym rozmachem, bez ciasnych ulic, kamienic i ograniczeń typowych dla starej zabudowy. Według jednej z tradycji harmonijny układ placu miał nawiązywać do doświadczeń przywiezionych z Ziemi Świętej przez pizańskiego biskupa Dajberta, który po pierwszej wyprawie krzyżowej został patriarchą Jerozolimy. I choć trudno dziś oddzielić tu fakt od symbolicznej opowieści, sama idea jest piękna. Cały plac można czytać jak duchową mapę życia chrześcijanina. Baptysterium mówi o narodzinach i chrzcie. Katedra o życiu wspólnoty i wierze. Dawny szpital dla pielgrzymów przypomina o cierpieniu, opiece i drodze. Camposanto, monumentalny cmentarz, prowadzi nas ku śmierci i pamięci. A wieża, choć zbudowana jako dzwonnica, w tej symbolicznej interpretacji staje się znakiem drogi ku niebu. Dlatego zanim podejdziemy do samej krzywej wieży, warto spojrzeć na cały plac. To przestrzeń, w której Piza zapisała swoją wiarę, ambicje, bogactwo i marzenie o tym, żeby jej imię było widoczne daleko poza Toskanią. Bo Plac Cudów naprawdę zaczyna się od zachwytu, ale im dłużej na niego patrzymy, tym więcej znaczeń zaczyna się odsłaniać.
Jeśli cały plac cudów potraktujemy jako powieść o życiu człowieka, to pierwszy rozdział zaczyna się właśnie tutaj, przy baptysterium świętego Jana. To tutaj zaczynała się droga wiernego, od chrztu, od wody, od symbolicznych narodzin do życia chrześcijańskiego. Już sama nazwa nawiązuje do zanurzenia, bo słowo baptysterium wywodzi się z greki. W średniowieczu nie był to tylko obrzęd rodzinny, ale wielkie wydarzenie całej wspólnoty. Dlatego baptysteria budowano osobno, przed katedrą, bo zanim człowiek wszedł do świątyni, najpierw musiał przejść przez początek. Pizańskie baptysterium robi wrażenie już samą skalą. To jedna z największych tego typu budowli w świecie chrześcijańskim. Ma prawie 108 metrów obwodu. Zbudowano je na planie koła, a jego budowę rozpoczęto w XII wieku. Ponieważ prace trwały bardzo długo, budowla łączy w sobie różne epoki i style. Niżej widzimy spokojniejszy, romański rytm arkad i kolumn, a wyżej pojawia się już bardziej ozdobna, gotycka lekkość. Ciekawa jest też sama konstrukcja dachu. W późniejszych latach powstała ogromna kopuła, ale pod nią zachował się starszy dach. Pomiędzy nimi znajduje się pusta przestrzeń, która działa niemal jak rezonator. To właśnie ona odpowiada za niezwykłą akustykę wnętrza. Podczas pokazów można usłyszeć, jak pojedynczy głos długo krąży pod kopułą, nakłada się na siebie i tworzy efekt, który brzmi niemal jak wielogłosowy śpiew. Wejście od strony wschodniej prowadzi przez pięknie rzeźbiony portal. W jego dekoracji pojawia się m.in. cykl prac na roli, symbolizujący kolejne miesiące roku. W średniowieczu sztuka bardzo często pełniła rolę księgi. Wielu ludzi nie umiało czytać, a nawet ci, którzy czytali, niekoniecznie znali łacinę. Dlatego fasady, portale, rzeźby i malowidła opowiadały obrazami. Uczyły, tłumaczyły i prowadziły wiernych przez najważniejsze treści religijne. Taką funkcję nazywa się czasem Biblią Pauperum, czyli Biblią ubogich. W środku baptysterium najważniejsza jest oczywiście chrzcielnica. Ośmioboczny basen chrzcielny wykonany z wielokolorowych marmurów. Ośmiokąt nie jest przypadkowy. W chrześcijańskiej symbolice 8 dzień oznacza nowe stworzenie, zmartwychwstanie i początek życia wiecznego. Ale wnętrze skrywa jeszcze jedno arcydzieło, XIII-wieczną ambonę Niccoli Pisana. Jednego z wielkich prekursorów gotyku i artysty, który wprowadzał do włoskiej rzeźby nową ekspresję, ruch i zainteresowanie antykiem. Można powiedzieć, że w tym miejscu spotykają się narodziny w sensie religijnym i narodziny nowego języka sztuki. Z baptysterium kierujemy się teraz ku katedrze, czyli od narodzin do życia. Jeśli chrzest był początkiem drogi wiernego, to katedra stawała się jej centrum. Miejsce modlitwy, liturgii, wspólnoty i najważniejszych uroczystości miasta. I w Pizie nie jest to zwykła katedra. To serce całego Placu Cudów i jedno z najważniejszych dzieł średniowiecznej architektury włoskiej. Jej pełne wezwanie to Cattedrale di Santa Maria Assunta, czyli katedra wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budowa świątyni była nie tylko aktem religijnym, ale też politycznym manifestem. Piza była wtedy potężną republiką morską, a jej statki pływały po całym Morzu Śródziemnym.
Katedrę zaczęto wznosić po wielkim zwycięstwie Pizańczyków nad muzułmanami pod Palermo w 1063 roku. Do miasta przywieziono wtedy zdobyczne łupy, a jeszcze w tym samym roku, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia, położono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Za pierwszy projekt odpowiadał mistrz Busqueto, którego nazwisko na zawsze związało się z początkiem tzw. stylu pizańskiego. Po jego śmierci pracę kontynuował Reinaldo, to on powiększył bryłę katedry i doprowadził ją bliżej obecnego kształtu. Świątynię konsekrowano uroczyście w 1118 roku, choć prace trwały jeszcze przez kolejne dziesięciolecia. Już sama skala budowli pokazuje rozmach Pizy. Katedra jest pięcionawową bazyliką i ma około 96 metrów długości. W chwili ukończenia należała do największych obiektów sakralnych ówczesnego świata. To nie była skromna świątynia lokalnej wspólnoty, ale wielki marmurowy komunikat. Piza jest potęgą. Widać to także w dekoracji. Fasada z jasnego marmuru, charakterystyczne ślepe arkady, rytm kolumn i wielopoziomowe galerie tworzą styl, który nazywamy romańskim pizańskim. Ale ta architektura nie zamyka się tylko w Toskanii. Wpleciono w nią echa świata arabskiego, bizantyjskiego i greckiego, czyli kultur, z którymi Piza stykała się dzięki morskim wyprawom, handlowi i wojnom. Wnętrze świątyni również kryje niezwykłe dzieła, choć trzeba pamiętać, że zostało mocno przebudowane po wielkim pożarze w 1595 roku. W środku warto zwrócić uwagę m.in. na monolityczne kolumny z granitu, monumentalną mozaikę w absydzie z Chrystusem Pantokratorem, relikwie patrona Pizy, świętego Ranieriego oraz wspaniałą marmurową ambonę Giovanniego Pisana z początku XIV wieku. To jeden z największych skarbów katedry. Giovanni Pisano nie rzeźbił spokojnych, nieruchomych postaci. Jego figury są pełne emocji, napięcia i ruchu. To sztuka, która zapowiadała już nowe czasy, gotyk. Ale przy katedrze znajdziemy też ciekawostkę znacznie bardziej anegdotyczną. Po stronie zwróconej ku Camposanto znajduje się pilaster z szeregiem małych wgłębień. Tradycja mówi, że to ślady pazurów diabła. Podobno diabeł próbował zburzyć katedrę, ale mu się nie udało i zostawił tylko te tajemnicze zadrapania w kamieniu. A skoro jesteśmy przy katedrze, nie sposób nie spojrzeć na jej najsłynniejsze dopełnienie – dzwonnicę. Bo krzywa wieża, którą dziś cały świat traktuje jak osobny symbol Pizy, od początku była częścią tego samego założenia. Widać to chociażby w tym, jak dobrze wpisuje się stylistycznie w cały plac. Powtarza rytm arkad, jasny marmur i lekkość galerii, które widzimy przy katedrze. Piza od początku chciała wznieść elegancką, wysoką dzwonnicę, która dopełniałaby marmurowy rytm Placu Cudów. Miała prowadzić wzrok ku górze, zamykać kompozycję i podkreślać prestiż miasta. Budowę rozpoczęto w 1173 roku, ale bardzo szybko okazało się, że ambicja miasta zderzyła się z czymś znacznie mniej efektownym – z gruntem. Podłoże było miękkie, gliniaste i niestabilne, dodatkowo osłabiane przez wody gruntowe i dawne cieki wodne. Fundament okazał się zbyt płytki jak na budowlę, która miała mieć prawie 60 metrów wysokości i ważyć ponad 14 000 ton. Wieża zaczęła więc osiadać nierównomiernie i powoli odchylać się od pionu.
Problem zauważono bardzo wcześnie, już przy pierwszych kondygnacjach. Prace wstrzymano, a potem wracano do nich po długich przerwach spowodowanych m.in. konfliktami Pizy. I paradoksalnie właśnie te przerwy mogły wieżę uratować. Gdyby budowano ją szybko, od początku do końca, miękki grunt mógłby nie zdążyć się ustabilizować. A tak, kolejne pokolenia budowniczych wracały do niej po latach i próbowały walczyć z przechyłem. Robiono to w bardzo ciekawy sposób. Kolejne piętra starano się prostować względem już pochylonej części. Z jednej strony wstawiano nieco wyższe kolumny, z drugiej niższe, żeby optycznie i konstrukcyjnie wyrównać błąd. Dlatego krzywa wieża nie jest tylko pochylona, jest też delikatnie zakrzywiona, jakby przez wieki sama negocjowała z grawitacją. Dziś jej wysokość to dokładnie około 58 metrów, a waga ponad 14 000 ton. Na szczyt prowadzą 273 stopnie. Oficjalne dane Opera della Primaziale Pisana podają obecne nachylenie na około 5,115 stopnia. Choć w wielu popularnych opisach po stabilizacji spotykamy też wartość około 4 stopni. Można to sobie wyobrazić jeszcze prościej. Szczyt wieży jest przesunięty o kilka metrów względem osi pionowej. W niektórych opracowaniach mówi się o około 4 metrach, a dawniej przed stabilizacją odchylenie było jeszcze większe. Najważniejsze jest jednak jedno: wieża jest dziś stabilna. A czy mogła runąć? Tak. Pod koniec XX wieku przechył był już tak niepokojący, że w 1990 roku wieżę zamknięto dla zwiedzających. Rozpoczęły się wieloletnie prace ratunkowe, stosowano przeciwwagi, stalowe zabezpieczenia i wzmacniano podłoże, a ostatecznie bardzo ostrożnie usuwano ziemię spod wyższej strony fundamentu. Dzięki temu wieża zaczęła minimalnie osiadać w przeciwną stronę. Ważną rolę w tej akcji odegrał profesor Michele Jamiołkowski, polsko-włoski inżynier geotechnik, który kierował Międzynarodowym Komitetem Stabilizującym wieżę. Celem nie było jednak całkowite jej wyprostowanie, ale zmniejszenie przechyłu i ocalenie symbolu Pizy. Bo gdyby krzywa wieża przestała być krzywa, straciłaby swój największy urok. Wieżę ponownie otwarto dla zwiedzających w 2001 roku. Z wieżą wiąże się też słynna opowieść o Galileuszu, który miał zrzucać z niej kule o różnej masie, aby pokazać, że spadają z podobną prędkością. Nie wiadomo, czy eksperyment naprawdę odbył się właśnie tutaj, czy to późniejsza legenda, ale trudno wyobrazić sobie lepszą scenę dla takiej historii. Kontynuujemy nasz spacer do Museo delle Sinopie, które mieści się w budynku dawnego szpitala dla pielgrzymów z XIII wieku. To miejsce również wpisuje się w symboliczną drogę Placu Cudów. Dawny szpital przypomina o ludzkiej słabości, cierpieniu, opiece i drodze pielgrzyma. Zobaczymy tu sinopie, czyli rysunki przygotowawcze pod freski wykonywane charakterystycznym czerwonym pigmentem. Kolekcja sinopii została odkryta po zniszczeniach wojennych z 1944 roku, gdy freski Camposanto ucierpiały podczas pożaru. Pod warstwami malowideł odsłoniły się ich czerwone szkice. Na antresoli znajduje się także zbiór rycin Carla Lassinia, kopii dawnych dekoracji malarskich z Camposanto. Są one dziś szczególnie cenne, bo pokazują, jak wyglądały freski, zanim wojna, czas i ogień odcisnęły na nich swoje piętno. Po narodzinach, życiu wspólnoty i spojrzeniu ku niebu przychodzi czas na ostatni ziemski rozdział tej opowieści – cmentarz pod dachem.
Sama nazwa Camposanto oznacza święte pole. Według lokalnej tradycji wiąże się ona z ziemią przywiezioną do Pizy z okolic Golgoty po wyprawach krzyżowych. Miała zostać rozsypana właśnie tutaj, nadając temu miejscu szczególny, niemal pielgrzymkowy charakter. Tradycja przypisywała jej nawet niezwykłą właściwość – szybkie rozkładanie ciał zmarłych. Camposanto Monumentale to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na całym placu. Jego surowa zewnętrzna architektura, długi, jasny mur z rzędem arkad wcale nie przypomina typowego cmentarza. Camposanto wygląda raczej jak wielki, klasztorny dziedziniec. Zwarta bryła budynku otwiera się do środka, na spokojną przestrzeń otoczoną arkadowym krużgankiem z delikatnymi gotyckimi oknami. Właśnie pod tymi zadaszonymi krużgankami przez wieki chowano przedstawicieli najważniejszych pizańskich rodzin, duchownych i ludzi zasłużonych dla miasta. Przeniesiono tu także dziesiątki starożytnych rzymskich sarkofagów, które wcześniej stały dość przypadkowo wokół katedry. Dzięki temu cmentarz stał się nie tylko miejscem modlitwy za zmarłych, ale też niezwykłą galerią antycznej rzeźby. I właśnie te sarkofagi przyciągały później artystów, uczonych i podróżników. W XIX wieku Camposanto zyskało jeszcze jedną funkcję. Przekształcono je w jedno z pierwszych publicznych muzeów we Włoszech. Od wewnątrz ściany krużganków pokrywały freski z różnych epok. Część z nich została poważnie zniszczona podczas II wojny światowej, gdy w 1944 roku po nalocie wybuchł pożar i zawalił się dach budowli. Później freski przez lata ratowano i konserwowano przy użyciu nowoczesnych technik. Najsłynniejszy jest cykl XIV-wiecznych malowideł przypisywany Buonamicowi Bufalmokowi, poświęcony tak zwanym rzeczom ostatecznym – śmierci, sądowi ostatecznemu, piekłu i temu, co czeka człowieka po zakończeniu ziemskiego życia. I zanim wyjdziemy, jeszcze ciekawostka. W kaplicy Aula przechowywana jest tak zwana lampa Galileusza. Według legendy to właśnie obserwacja jej kołysania, jeszcze gdy wisiała w katedrze, miała zainspirować Galileusza do rozważań nad ruchem wahadła. Ile w tym historii, a ile legendy, jak często w Pizie, trudno rozdzielić. Zanim opuścimy Plac Cudów, warto zajrzeć jeszcze do miejsca, które działa trochę jak jego pamięć ukryta pod dachem. Do Museo dell'Opera del Duomo. To muzeum gromadzi dzieła pochodzące z monumentów, które przed chwilą oglądaliśmy, z katedry, baptysterium, Camposanto i całego kompleksu katedralnego. Sam budynek też ma swoją historię. Dawniej był związany z zapleczem katedry i kanonikami, później pełnił różne funkcje. Mieściło się tu m.in. seminarium, Akademia Sztuk Pięknych, a także klasztor. Dzisiejsze muzeum otwarto w 1986 roku, żeby stworzyć odpowiednie miejsce dla skarbca katedralnego i dzieł usuniętych z monumentów Placu Cudów. Po kilkuletniej renowacji zakończonej ponownym otwarciem w 2019 roku ekspozycję uporządkowano i powiększono, tak aby lepiej opowiadała historię całego zespołu. W muzeum zobaczymy m.in. XII-wieczne drzwi Bonana Pisana, który był jednym z najważniejszych mistrzów pizańskiego brązownictwa. Są tu także dzieła Giovanniego Pisana, w tym delikatna Madonna z dzieciątkiem z kości słoniowej, drewniany krucyfiks ze sceną zdjęcia z krzyża oraz oryginały monumentalnych rzeźb, które dawniej zdobiły plac, a później zostały przeniesione do muzeum. Muzeum ma też piękne zakończenie wizyty, krużgankowy dziedziniec z widokiem na Krzywą Wieżę.
Zanim jednak pożegnamy się z Placem Cudów, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden zupełnie inny akcent. Wśród średniowiecznych murów, białego marmuru i monumentalnych budowli pojawia się tu także współczesna rzeźba i to autorstwa polskiego artysty Igora Mitoraja. Upadły anioł wygląda jak fragment antycznego mitu, który spadł w sam środek Pizy. Rzeźba powstała w 2012 roku, a na placu pojawiła się przy okazji wielkiej wystawy Mitoraja Angeli, zorganizowanej w Pizie w latach 2014-2015. Po zakończeniu wystawy upadły anioł pozostał tu na stałe, tworząc niezwykły dialog między współczesną sztuką, antyczną inspiracją i jednym z najsłynniejszych średniowiecznych zespołów architektonicznych Europy. I tak kończymy nasz pierwszy spacer po Pizie, po Placu Cudów. Jeśli chcecie przejść tę trasę własnym tempem, zajrzyjcie na naszą stronę. Znajdziecie tam mapę spaceru, punkty po kolei oraz informacje, jak wcześniej kupić bilety, żeby spokojnie rozplanować cały dzień. A jeśli lubicie spokojne spacery z historią i ciekawostkami, zostawcie subskrypcję. W kolejnym odcinku wyjdziemy poza Plac Cudów i ruszymy dalej, bo do Pizy warto przyjechać po więcej. Bo jak już wiemy, Piza zaczyna się od Krzywej Wieży, ale zdecydowanie się na niej nie kończy.